Witam serdecznie. Kiedy John Cooper dotknął samochodu Mini, to zmienił sposób postrzegania małych, poczciwych samochodów. Autko dla klasy robotniczej stało się maszyną do wygrywania rajdów. Tak jak w 1964 roku Mini Cooper S z Paddym Hopkirkiem na pokładzie wygrał rajd Monte Carlo. I właśnie wtedy wieść o małym samochodzie wygrywającym w rajdach z Porsche rozniosła się w świat. Dzisiaj stoimy oko w oko z jego najnowszym wcieleniem i choć od pierwszego małego Mini ten samochód jest znacznie dłuższy, o ponad 80 cm, to jednak nadal wzbudza ogromne emocje. Między innymi dlatego tu widzimy nazwisko człowieka, który kiedyś budował bolidy Formuły 1. Nie da się ukryć, że Mini John Cooper Works wygląda jak mocno podrasowany hot hatch, ale to nie jest prawda, bo w ofercie Mini jest wersja S, która jest mocno podrasowanym hot hatchem, natomiast John Cooper Works ma wynieść osiągi tego samochodu na jeszcze wyższy poziom. Producent twierdzi, że w przednim zderzaku widzimy stylistykę inspirowaną wyścigami. Widzimy też dużo więcej, widzimy dodatkowe wloty, dodatkową chłodnicę, a powietrze, które tutaj trafia, kierowane jest też do hamulców, które dzięki temu dłużej pozostają skuteczne. Te hamulce widzimy pod 18-calowymi felgami, które zostały zaprojektowane specjalnie dla tego modelu. Zwróćcie uwagę, że logo John Cooper Works znajduje się nawet na czerwonych zaciskach, czterotłoczkowych zresztą. Z tyłu w sposób typowy dla szybkich Mini widzimy podwójną rurę wydechową umieszczoną centralnie, ale w odróżnieniu od takiej, którą widzimy w modelu S, tu jest jeszcze dodatkowa karbonowa otulina i nawet tu znalazło się miejsce na logo John Cooper Works. Oprócz tego w tym samochodzie widzimy taki oto, można by powiedzieć, detonator z przyciskiem. Naciskając na ten przycisk obracamy przez Bluetootha, obracamy klapkę, która się znajduje w jednej z tych rur wydechowych, dzięki temu dźwięk silnika staje się jeszcze bardziej rasowy. To nie wszystko, zwróćcie uwagę też na ten spoiler. Wygląda fajnie, ale naprawdę spełnia tu swoją rolę, dociska dodatkowo tylną oś do asfaltu. Dodajmy jeszcze do tego wszystkiego sportowe zawieszenie, które było dostrojane na wielu torach, m.in. na Nürburgringu i cóż tu powiedzieć, zapowiada się ciekawie. Wnętrze emanuje sportem w nie mniejszym stopniu. To głównie za sprawą foteli John Cooper Works, które obniżają środek ciężkości i zapewniają świetne trzymanie boczne. Mają jednak zintegrowane zagłówki, co nie dla każdego kierowcy będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie zapominamy też, że Mini to bardzo nowoczesny samochód. Może mieć choćby wyświetlacz head-up, na którym zobaczymy prędkość, aktualny bieg, a nawet obrotomierz. Dzięki niemu możemy się ścigać, nie odrywając wzroku od drogi. Drugi obrotomierz zobaczymy też kątem oka. Diody LED otaczające środkowy ekran potrafią imitować jego działanie. Trzeci obrotomierz to już klasyczny analogowy wskaźnik położony zaraz za kierownicą. W tym samochodzie chyba ciężko przeoczyć zmiany biegu. Mini pozwala nam też błyskawicznie zmienić tryb jazdy. Wystarczy przysunąć pierścień wokół dźwigni zmiany biegów w lewo lub w prawo. Poza tymi sportowymi dodatkami to Mini jak każde inne. Stylowe, ciekawe, po prostu fajne. Pod maską Mini John Cooper Works znajduje się 2-litrowy, 4-cylindrowy silnik o mocy 231 koni mechanicznych Twin Power Turbo. Ta maksymalna moc dostępna jest od 5200 do 6200 obrotów na minutę, natomiast maksymalny moment obrotowy 320 Nm dostępny jest od 1250 do 4800 obrotów na minutę, co oznacza, że dostępny jest w praktyce zawsze. Z takimi parametrami samochód przyspiesza do setki w 6,3 sekundy za skrzynią manualną, a jeśli wybierzemy wersję z automatem, tak jak w naszym przypadku, to osiągi będą jeszcze lepsze, 6,1. Jeśli chodzi o spalanie, to sytuacja jest podobna. W wersji z manualną skrzynią biegów mamy 6,3, ponownie 6,3 litra na 100 km, natomiast wersja ze skrzynią automatyczną zużywa
dużo mniej paliwa, bo 5,7 na 100. Oczywiście zarówno przyspieszenie, jak i spalanie sprawdzimy dla Was w osobnych filmach, a Mini sprawdzi Waszą cierpliwość, ponieważ będzie wysyłało Was na stację paliw zdecydowanie za często, bo zbiornik paliwa w tym samochodzie mieści zaledwie 44 litry. Ja osobiście bardzo się cieszę z tego, że Mini urosło w najnowszych generacjach, dlatego że to daje takim właśnie rosłym kierowcom jak ja możliwość cieszenia się tym go-kartem. Popatrzcie sami, kierownicę regulujemy w dwóch osiach. Zakres regulacji jest całkiem spory. Jeśli chodzi o fotel, jest rzeczywiście dosyć niski i to o tym wspominałem, że jeśli chodzi o zintegrowany zagłówek, tutaj nie ma możliwości regulacji i tu ja jestem już trochę za wysoki na wymiary tego fotela. Regulujemy go tutaj w pełni mechanicznie, tu mamy regulację na wysokość, tu mamy w ten sposób regulację kąta pochylenia oparcia, możemy też wydłużyć siedzisko i oczywiście przesunąć przód, tył. Wszystko mechanicznie, wszystko skupione jest na tym, jak się tym będzie jeździło, a nie na tym, żeby, prawda, luksusowo przesuwać kąty pochylenia. Także jeśli chodzi o ustawienia, no to pomijając wysokość zagłówka, wszystko tutaj da się dopasować pod kierowcę. Jeśli chodzi o miejsce nad głową, to mimo okna dachowego, zresztą panoramiczne okno jest też całkiem ciekawą opcją na liście wyposażenia dodatkowego, no cóż, jest na wcisk. Powiem tak, nie ma tam palców wolnej przestrzeni, ale też nie przeszkadza mi to w prowadzeniu. Zobaczcie teraz, jaka jest sytuacja z tyłu. Na fotelu kierowcy tu mamy odpowiedni uchwyt, przechylamy fotel, przesuwamy go do przodu, widzimy tu całkiem sporo przestrzeni, ale prawda jest niestety taka, że ten fotel za chwilę będzie musiał wrócić na swoje miejsce i wtedy, no cóż, pokażę Wam to, wróci do tej pozycji. Tam miejsca na moje nogi raczej już nie ma po odchyleniu oparcia, tym bardziej, cóż, w niektórych wymiarach Mini wciąż pozostało Mini. Może to dziwnie zabrzmieć, jeśli powiem, że zaskoczył mnie bagażnik w Mini John Cooper Works, bo to w ogóle nieistotny jego parametr, ale popatrzcie sami tutaj na detale, a więc mamy w miarę ustawny kształt. Mamy podłogę bagażnika, pod którą znajduje się spory schowek. Ten spory schowek jest naprawdę fajnie wykończony, zresztą ta podłoga również jest bardzo solidna i dobrze wykończona nie tylko od góry, ale też od dołu. Podłogę możemy ustawić w dwóch pozycjach, również tutaj jest taka opcja przesunięcia jej wyżej, a jeśli chcemy zablokować ją w górnej pozycji, to tu jest odpowiedni przycisk, którym to zaczaskujemy to i operujemy na dole, bez konieczności trzymania tej podłogi bagażnika. Ale to jeszcze nie koniec, dlatego że możemy uznać, że 211 litrów pojemności to za mało i chcemy to delikatnie powiększyć, ale tylko delikatnie. Proszę bardzo, możemy ustawić oparcie pionowo. Jak to się robi? Odblokowujemy oparcie, następnie podnosimy ten fragment do góry i oto oparcie zatrzaskuje się już na tym metalowym elemencie. W ten sposób ustawia się pionowo. W ten sposób możemy tu ustawić na przykład całkiem sporą walizkę. Różnica zresztą widzicie tutaj gołym okiem, jest ona naprawdę bardzo istotna, jeśli chcemy przewieźć właśnie takie foremne rzeczy, jak na przykład walizki. Do tego oczywiście możemy te oparcia złożyć całkiem. W ten sposób uzyskamy ponad 700 litrów. Mini John Cooper Works kosztuje co najmniej 130 000 złotych. Automatyczna sportowa skrzynia biegów kosztuje dodatkowych 8 000 złotych, a jeśli zechcemy mieć amortyzatory o zmiennej charakterystyce pracy, to dopłacimy jeszcze około 2000. W standardzie dostaniemy sportowe zawieszenie, system Performance Control, który działa podobnie jak mechanizm różnicowy o ograniczonym uślizgu i parę innych przyjemnych dodatków, które sprawiają, że będziemy wykręcać najlepsze czasy na torze i generalnie dobrze się bawić za kierownicą. Jeśli jednak chcemy mieć troszkę luksusu, czy też stylowych dodatków, to wszystko, jak to w marce premium, kosztuje. I tak w tym przypadku ten samochód kosztuje już nie 130, tylko prawie 180 000 złotych, a więc ma prawie 50 000 złotych w dodatkach. Modelem John Cooper Works Mini kontynuuje sportowe tradycje Cooperów. Jest szybkie, zwinne, ale też o wiele większe niż pierwowzór. I to jest w tym samochodzie ciekawe, że pomimo innych gabarytów i sporej ilości obowiązkowych już dzisiaj elektronicznych kagańców, nadal ma charakter drogowego go-karta. Problemem może być, jak to zwykle w tym segmencie, tylko cena, bo za około 130 000 złotych możemy mieć całkiem sporego Superba kombi, a nie,
to inna bajka. Na przykład Audi S1. Audi S1 w podobnej cenie i o identycznej mocy ma też napęd quattro, chociaż chyba nie może mieć skrzyni automatycznej, przynajmniej tak było, kiedy tamten samochód testowaliśmy, ale jest to podobna liga. Być może znaleźlibyśmy jeszcze parę przykładów, ale jedno jest pewne. Jeśli chodzi o połączenie szybkości i stylu, ten samochód raczej nie ma konkurentów. Jak pewnie zauważyliście, w tym filmie zabrakło wrażeń z jazdy. To dlatego, że jest inny film, link do niego znajdziecie w opisie, w którym wrażenia z jazdy zostały przedstawione z 3 różnych punktów widzenia. Mojego, jednego z naszych widzów oraz zawodowego kierowcy wyścigowego. Zapraszam. Pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia.